Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w którym zajmiemy się cyfrowymi mikroportami Saramonic o modelu VMIC Link 5. Saramonic VMIC Link 5 to jeden z nowszych zestawów mikroportów od firmy Saramonic. Tym razem mamy do czynienia z zupełną nowością, bo to pierwszy zestaw, który oferuje nam 3 bezprzewodowe mikrofony wraz z jednym odbiornikiem. W dodatku działającym w przyszłościowym paśmie częstotliwości 5,8 GHz o cyfrowym przekazie danych, co oznacza, że mikroporty są i będą mniej podatne na zakłócenia. Na samym początku odpakujmy paczkę, która przyszła ze sklepu Robimy TV. Jak pamiętacie, w sklepie Robimy TV kupiłem już kiedyś swój obecny zestaw mikroportów, także Saramonica, który świetnie się sprawdza do dziś, więc mogę ich jak najbardziej polecić. Wracając, po otwarciu paczki wychodzi pudełko z mikroportami, na których widzimy 3 nadajniki i 1 odbiornik. Po otwarciu pudełka na dzień dobry wita nas smycz od Saramonica i ściereczki od Robimy TV, po czym widzimy specjalną walizkę na przechowywanie mikroportów. Wewnątrz walizki znajdziemy kieszeń na instrukcję oraz kartę gwarancyjną. Możemy tam też włożyć inne rzeczy. Pod przykładką znajdują się wszystkie części zestawów, czyli 3 nadajniki, 1 odbiornik, 3 mikrofony, 4 akumulatorki, 8 antenek, ładowarka z kabelkiem USB, kabelek mini jack, kabelek XLR, mocowanie z hotstopką oraz 4 klipsy do zamocowania przypasku. Na samym początku przyjrzyjmy się obudowie odbiornika. Plastik, z którego została wykonana obudowa, może pozostawiać wiele do życzenia, choć i tak jak na Chiny jest całkiem nieźle. Na przedniej części urządzenia mamy ekranik oraz przyciski do zmiany ustawień. Z prawej strony urządzenia znajduje się przycisk włączania i wyłączania odbiornika. Z lewej strony znajdziemy wyjście liniowe oraz głośniejsze wyjście słuchawkowe. Na górze odbiornika znajdziemy 2 złącza, do których przykręcamy 2 antenki. Na samym dole urządzenia znajdziemy klapkę od otworu na baterię. W tym modelu Saramonic zastosował inny rodzaj akumulatora, którym jest Canon LPE17. Przeważnie inne mikroporty były zasilane 2 akumulatorkami o rozmiarze 2xA lub bateriami R6. W tym przypadku producent musiał zastosować inny rodzaj akumulatora, gdyż elektronika wewnątrz urządzenia potrzebuje napięcia nie mniejszego niż 5 V. Na tyle urządzenia znajduje się naklejka znamionowa, z której dowiemy się model urządzenia, jego częstotliwość oraz rodzaj baterii. Wróćmy jeszcze na chwilę do boków urządzenia, na których znajdują się otwory na klamerkę. Z pomocą klamerki przymocujemy adapter z przykręcaną hotstopką i gwintem fotograficznym, aby móc zamontować odbiornik na kamerze. Po uruchomieniu odbiornika na wyświetlaczu widzimy 3 możliwe odbiorniki. Następnie mamy poziom wyjściowego dźwięku. Dalej w prawo mamy ikonkę słuchawek, która informuje nas, czy odbiornik jest wyciszony. W rogu po prawej stronie znajdziemy wskaźnik poziomu baterii, a na samym dole informacje o ustawionym kanale. Po wejściu w zmianę ustawień na początku możemy wybrać kanał przesyłania. Kanałów do wyboru mamy 3, co oznacza, że w obrębie zasięgu zestawu możemy mieć maksymalnie do 9 nadajników. Następnym ustawieniem jest poziom głośności wyjściowego dźwięku. Przejdźmy teraz do kolejnego ustawienia, miksowania dźwięku, i przy okazji odpowiem na najczęściej zadawane pytanie, jak to jest z 3 nadajnikami i 1 odbiornikiem z wyjściem stereo. W przypadku ustawienia mono odbiornik miksuje wszystkie nadajniki w jeden sygnał, który trafia na wyjście w postaci 2 takich samych kanałów. Gdy wybierzemy tryb stereo, odbiornik będzie nam miksował sygnał z nadajnika A oraz C i kierował go na wyjście. Sygnał z nadajnika B jest przekazywany bez żadnego miksowania prosto na drugi kanał wyjściowy. Pomyślicie, że coś nam się tutaj miksuje i nie mamy dokładnej kontroli nad dźwiękiem, bo dźwięk z nadajnika A i C będzie zmiksowany. Faktycznie nie mamy kontroli nad dźwiękiem z 3 nadajników osobnych, ale bez problemu można sobie z tym poradzić. Powiedzmy, że nagrywamy program z 3 osobami, w tym prowadzący oraz 2 gości. Prowadzący dostaje nadajnik B, a goście i tak odpowiadać będą na przemian, dzięki czemu w nagraniu widzimy osobno dźwięk jednego i drugiego gościa, a prowadzący i tak jest na osobnej linii. Gdybyśmy nagrywali tylko 2 osoby, sprawa staje się jeszcze prostsza, bo wystarczy dać prowadzącemu nadajnik A gość otrzymuje nadajnik B, dzięki czemu mamy dźwięk z 2 nadajników na osobnych liniach. Tu warto wspomnieć o kabelku XLR, który ze względu na swoją charakterystykę jest przewodem monofonicznym i bez względu na wybór mono czy stereo i tak wszystkie mikroporty zostaną zmiksowane na wyjściowej wtyczce.
które, jak też przy okazji można zobaczyć, ma wewnątrz siebie zabezpieczenie przed zasilaniem Phantom, wykonane na dwóch kondensatorach, które ładnie oddzielają stałą składową zasilania Phantom, a przepuszczają tylko prąd zmienny, którym jest stale zmieniający się sygnał dźwiękowy. Wróćmy jeszcze do ustawień, gdzie w kolejnym ustawieniu możemy zablokować przycisk Power przed przypadkowym wyłączeniem. Kolejną funkcją, którą możemy włączyć lub włączyć, to przycisk wyciszenia. No i przeszliśmy do opcji, która pozwala na parowanie odbiornika z nadajnikami, o czym za chwilę opowiem. Następną opcją jest czas podświetlenia wyświetlacza. Poniżej przedostatnią rzeczą, którą znajdziemy, to reset do ustawień fabrycznych. Tu muszę uprzedzić, że reset powoduje zerwanie parowania z nadajnika. Na końcu możemy zobaczyć wersję oprogramowania oraz numer seryjny urządzenia. Obudowa nadajnika nie różni się niczym od odbiornika, poza tym, że na lewym boku mamy zasilane wejście mikrofonowe z wzmacniaczem oraz drugie wejście liniowe do podłączenia różnych urządzeń, np. wyjścia słuchawkowego z miksera audio. Na drugim boku tak samo mamy przycisk włączania i wyciszenia. Od góry przykręcane antenki, a od dołu klapkę z otworem na baterię. Na wyświetlaczu nadajnika, patrząc od lewej, mamy wskaźnik mocy sygnału radiowego. Następnie przypisaną literę nadajnika, którą przypisuje się podczas parowania. Kolejna wartość to poziom czułości wejściowej nadajnika. Następnie mamy ikonkę mikrofonu, która informuje nas, czy nadajnik jest wyciszony. W prawym rogu mamy wskaźnik baterii, a linią niżej mamy ustawiony kanał nadawania. Przechodząc do ustawień nadajnika, na początku mamy informację o ustawionym kanale przesyłania. Pierwszym ustawieniem, które możemy zmienić, jest poziom czułości nadajnika na sygnał wejściowy. Następnie możemy zablokować przycisk Power przed przypadkowym wyłączeniem. Możemy też włączyć lub wyłączyć przycisk wyciszenia. Poniżej mamy opcję potrzebną do parowania nadajnika z odbiornikiem. Ostatnią z opcji jest ustawienie czasu podświetlenia wyświetlacza. Poniżej przedostatnią rzeczą, którą znajdziemy, to reset do ustawień fabrycznych. Na końcu możemy zobaczyć wersję firmware oraz numer seryjny urządzenia. Tyle jeśli chodzi o ustawienie nadajnika. Teraz przejdźmy do parowania wszystkich nadajników z odbiornikiem. Po zakupie urządzenia mogą okazać się już sparowane, ale jeśli tak nie jest lub przypadkowo zresetujemy nadajniki lub odbiornik do ustawień fabrycznych, to przydałoby się je sparować. W takim razie na początek resetujemy wszystkie urządzenia do ustawień fabrycznych. Następnie na odbiorniku i na nadajniku wybieramy opcję do parowania urządzeń. Przyciskamy przycisk Set i w ciągu 30 sekund następuje połączenie nadajnika z odbiornikiem i zostaje mu przypisana pierwsza litera A. Teraz, aby podłączyć drugi nadajnik, wykonujemy te same czynności, zaczynając od wybrania opcji do parowania i połączenia kolejnego nadajnika. Tak samo robimy z trzecim nadajnikiem. W przypadku zresetowania któregoś z nadajników lepiej powtórzyć parowanie wszystkich urządzeń, gdy podczas wielu moich prób nie udało się synchronizować nadajnika po wcześniejszym sparowaniu. Dlatego w tym przypadku najlepiej zresetować wszystkie urządzenia i sparować je od nowa. Same mikrofony i klamerki wyglądają tak samo, lecz od roku 2017 w urządzeniach Saramonica doszło do zmiany przykręcanych wtyczek miniczek. Poprzednio wtyczki były nieco mniejsze i były z nakrętką koloru złotego. Obecnie wtyczki są nieco większe z dłuższymi nakrętkami, przez co są bardziej wygodniejsze niż poprzednie nakrętki. Na obudowie mikrofonu jest mała gąbeczka. W przypadku gdybyśmy chcieli nagrywać na dworze przy dużym wietrze, możemy bez problemu założyć na mikrofon futerko, które będzie niwelować szum wiatru. Tu nadmieniam, że futerka w zestawie nie ma i musimy je dokupić osobno. I tu też taka mała sugestia dla firmy Saramonic, która za cenę ponad 2500 zł mogłaby dorzucić ochronne futerka do zestawu. Wracając na chwilę do baterii, są to akumulatorki wymyślone przez Canona o modelu LPE17, które dostarczają napięcia 7,4V i mają pojemność 1000 mAh. Mimo że na akumulatorkach znajduje się brand Saramonic, akumulatorki wydają się być lepszej jakości zamiennikami oryginalnych produktów Canona, co można stwierdzić wkładając taki akumulator do lustrzanki Canona 750D, która działa właśnie na te akumulatorki. Po uruchomieniu bez niczego aparat traktuje baterię jako oryginalną. W przypadku tańszego zamiennika aparat na wstępie informuje, że włożona bateria nie jest oryginalna i nie może się z nią dogadać w sprawie wskaźnika energii. Na koniec powiem, że w pełni naładowane akumulatorki, które mamy w zestawie, wytrzymują ponad 6 godzin ciągłej pracy, a w przypadku samych nadajników było to 13 godzin. Używając mikroportów w praktyce, w przypadku nagrania 30-minutowego programu, akumulatorki bez ładowania wytrzymały ponad tydzień. Sam produkt wygląda nieźle, ale sprawdźmy jeszcze, jak działa. Sprawdzamy na dworze zasięg mikroportu VMIG Link 5 od Saramonica. Jestem teraz jakieś 2 metry
odbiornika, no i sprawdzimy sobie, jak teraz działa, a przy okazji sprawdzimy dźwięk i porównamy, jak wygląda ten dźwięk i słychać go z mikrofortami, także Saramonica UW MIG-9, który mam tutaj właśnie zapięty. No i teraz będę sobie cały czas szedł, jak pewnie słyszeliśmy, producent zapewnia nas na 30 metrów zasięgu, które bez problemu będzie działać, nie wiem, myślę, że jestem teraz jakieś 10 metrów od odbiornika z tym nadajnikiem. Jest to odbiornik B, mam też odbiornik Saramonica drugi, no i cały czas się oddala, myślę, że już jestem jakieś 20 metrów, no i sprawdźmy, jak to słychać. Zasięg oczywiście jest krótszy przy tych mikroportach niż przy mikroportach innych, ze względu na częstotliwość, czyli 5,8 GHz. No i cały czas sprawdzamy, jak słychać. Jestem w Parku Solidarności w Radomsku, tym razem z drugiej strony, jak pamiętacie, w test JTS-a wytrzymało nawet 100 metrów wtedy, ale to były zupełnie inne technologie. Tutaj mamy transmisję cyfrową z tego nadajnika, więc cały czas sprawdzamy, jak to słychać. No i jesteśmy już na pewno spokojnie 30 metrów. Zapytam się, czy mnie słychać jeszcze? Jakoś mnie słychać? Dostaję informację, że mnie cały czas słychać, więc jest całkowicie ok. Drobna ciekawostka była z mikroportem numer A, który co jakiś czas gubił tutaj połączenie. Być może na tej częstotliwości jakieś Wi-Fi się nadaje, czy coś. No ale tak czy siak, ja tu widzę, mam tutaj wskaźnik oczywiście, o którym też mówiłem. Cały czas jest pełny zasięg tego mikroportu. Gdzie mnie słychać, jak mnie słychać, czy cokolwiek mnie słychać, podobno jest ok, więc sprawdzamy. Tutaj tą pchełkę mam zapiętą. Może ją troszeczkę wyżej zapnę jeszcze, sprawdzimy sobie, jak to będzie słychać. No tak czy siak już chyba jestem w połowie ścieżki, no spokojnie już jest ponad 30 metrów, jakieś 50 metrów myślę, że jest. No nic, cały czas sprawdzamy, jak to słychać, sprawdzimy, kiedy zasięg się skończy i czy w ogóle się skończy na tym terenie. Powinien działać na 30 metrach, ale jak widzimy, działa już chyba spokojnie trochę więcej. Pytanie, jak działają inne fale i zakłócają właśnie sygnał z mikroportu. O, już widzę, że mi się pierwszy raz wskaźnik pokazał, że bez jednej kreski był, więc już troszeczkę ten zasięg może zacząć spadać. No ale sprawdzamy cały czas, jak działa ten zasięg tych mikroportów. Na dalszym odstępie dźwięk już często się przerywał, co oznacza, że mikroporty wytrzymały ponad 70 metrów, czyli prawie 50 więcej niż zapewniał nas producent. W drodze powrotnej zamieniłem mikrofon z UW MIG-9, na którym jest futerko. Jeśli takie futerko założymy, najlepiej jakby jeszcze gąbka między futerkiem a samym mikrofonem, unikniemy wtedy ani podmuchu wiatru, ani jakichś takich właśnie innych rzeczy. Wiatr w ogóle nie ingeruje w samą membranę, która jest w kapsule tego mikrofonu. Dzięki temu ten dźwięk wiatru w ogóle nie dochodzi do mikrofonu. On powstaje sobie na końcach tego futerka, tam się po prostu szumi, a dźwięk ten po prostu nie dochodzi do mikrofonu i dzięki temu wszystko wtedy ładnie słyszymy. No nic, to była taka mała, krótka próba zasięgu tego mikroportu Saramonic, który mam nadzieję wytrzymał bardzo dużo, a na pewno więcej niż zapewniał to producent, więc myślę, że to będzie tyle, a teraz przejdźmy dalej do wad i zalet tego zestawu. Myślę, że nowy produkt Saramonica to świetny sprzęt, ale stwierdzam, że producent chyba zbyt bardzo się pospieszył przy projektowaniu tych urządzeń. Mam na myśli wady, o których zaraz opowiem w podsumowaniu. Mikroporty mam okazję używać około 2 miesiące, co podczas realizacji programu internetowego Ty decydujesz o charakterze lokalnej polityki dało mi pełny obraz działania tych mikroportów w praktyce. Jeśli jesteście chętni posłuchać, jak ten zestaw poradził sobie w dużym pomieszczeniu z echem, to znajdziecie link w opisie. Podsumujmy teraz wady i zalety nowego produktu Saramonica. A więc plusem jest walizka, która świetnie się sprawdza do przechowywania i transportowania mikroportów, do której też możemy schować inne rzeczy. Kolejnym plusem jest dobra jakość dźwięku i zastosowanie dobrego przetwornika analogowo-cyfrowego. Ogromnym plusem jest zastosowanie przyszłościowej częstotliwości i cyfrowego przesyłania dźwięku, co gwarantuje nam bezzakłóceniową pracę w obrębie zasięgu. Nadajniki zostały wyposażone w drugie wejście liniowe, które pomija układ zasilania mikrofonu i pozwala na podłączenie innych źródeł sygnału, takich jak telefon czy mikser. Mimo zastosowania konkretnych akumulatorów, a nie tradycyjnych paluszkowych, czas działania mikroportów na akumulatorach wyniósł ponad 6 godzin ciągłej pracy w przypadku odbiornika i ponad 13 w przypadku nadajników.
Teraz przejdźmy do wad, a zaczniemy od tego, czego najbardziej mi brakuje, czyli regulacji poziomu dźwięku dla każdego nadajnika dostępnego z ustawienia odbiornika. Oczywiście każdy z nadajników ma możliwość ustawienia czułości, lecz załóżmy, że gość w programie przez większość czasu mówi bardzo cicho i nagle zaczyna mówić głośniej, co powoduje przesterowanie. W tym momencie przyciszenie odbiornika powoduje przyciszenie także i innych nadajników. Więc uważam, że brakuje 3 dodatkowych ustawień do regulacji poziomu dźwięku osobno dla każdego nadajnika. Brak wskaźnika wysterowania. I na nadajnikach, i na odbiorniku powinien znaleźć się wskaźnik wysterowania, po to by w razie problemów technicznych szybko upewnić się, czy sam dźwięk dochodzi do odbiornika. Kolejne to brak wskaźników sygnału radiowego na odbiorniku. Myślę, że tutaj znów ktoś nie pomyślał i wpakował ten wskaźnik do nadajniku. Tylko że ta informacja o zasięgu zdecydowanie bardziej przydaje się na odbiorniku niż osobie biorącej udział w programie. Przy okazji opierając się o cyfrową transmisję danych, myślę, że bez problemu można byłoby dorzucić w odbiorniku informację o stanie baterii z nadajniku. Na samym spodzie urządzenia mamy klapkę na baterię, w której jest blokada. Proponuję uważać, aby nie zrobić sobie krzywdy, gdyż plastikowa blokada lubi wchodzić pod paznokcie przy jej otwieraniu. Brak możliwości ładowania i aktualizowania przez port micro USB w nadajniku. W dzisiejszych czasach, gdzie wszyscy producenci dążą do ujednolicenia i ułatwienia ładowania wszystkich urządzeń przez port micro USB lub ewentualnie USB typu C, myślę, że każdy z urządzeń powinno być wyposażone w takie gniazdko, które będzie umożliwiało ładowanie akumulatora lub komunikację z komputerem w celu zaktualizowania wewnętrznego oprogramowania. Niestety takiego portu Saramonic nie zrobiło w swoich urządzeniach. Na szczęście do zestawu dostajemy ładowarkę wraz z kabelkiem USB. Na koniec mogę dorzucić jeszcze brak widocznej diody z daleka informującej o pracy urządzenia. I tu taka mała ciekawostka. Przy włączonych urządzeniach przez gniazdko miniczek widać niebieskie migające światło wewnątrz urządzenia, co oznacza, że taka dioda istnieje, lecz niestety nie została wyprowadzona na zewnątrz obudowy. Baterie, mimo iż pozwoliły na długi czas pracy, to jednak zastosowanie innych akumulatorów niż tradycyjne może wydawać się dużym minusem. Lecz gdyby producent zdecydowałby się na tradycyjne akumulatory, musielibyśmy wkładać ich aż 6 sztuk do każdego z urządzeń. Przez co urządzenie byłoby jeszcze większe i znacznie cięższe. Dlatego stwierdzam, że użycie tych akumulatorów jest jak najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Myślę, że żyjemy w czasach, w których urządzenia do przesyłania dźwięku, czyli mikroporty, mikrofony i inne transmitery doczekają się swego rodzaju rewolucji cyfrowej. Choć i tak większość takich urządzeń miała w sobie mikrokontroler i działa cyfrowo, to tak naprawdę dźwięk był nadal przesyłany falami analogowymi z modulacją FM. Dziś producenci coraz częściej sięgają po nowe cyfrowe rozwiązania, które mimo słabszego zasięgu gwarantują lepszą jakość i są odporniejsze na zakłócenia. Saramonic VMIC Link 5 to jedno z takich rozwiązań, które mimo wielu wad i niedopracowań wprowadza nas w przyszły świat przesyłania dźwięku z wielu nadajników do jednego odbiornika w postaci cyfru. Myślę, że to będzie tyle. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o mikroportach, a jeśli zechcielibyście zakupić taki zestaw, to znajdziecie link w opisie do sklepu Robimy TV. Więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, no i trzymajcie się ciepło do następnego odcinka.